Hej, cześć, witam wszystkich serdecznie na kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie OHV i przejedziemy się tym pięknym polonezem na tej świetnej kierownicy, jaką jest Logitech G29. Generalnie, słowem wstępu chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że jeśli taki film wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę i suba na kanale, a jeśli bardzo podobają wam się moje treści i chcielibyście mnie jeszcze szerzej wesprzeć, to możecie zakupić wspieranie, za które macie specjalne bonusy. I tak, generalnie wiadomość dla osób z live'a, którzy mogą być w sumie ciekawi, co z tym OHV, czy ono jeździ. Owszem, jeździ, ale mam wrażenie, że lekko, może nawet nie lekko, tylko sporo podpija sobie oleju. Uzupełniłem płyn w chłodnicy. Ja nawet nie wiedziałem, że tu wchodzi parę butelek. Myślałem, że jedna wystarczy. Nie pamiętam dokładnie ile, ale tu jak widzicie nawet widać, że ten płyn jest. Też zdziwiłem się, bo nawet nie sądziłem, że tu jest coś takiego jak wizualnie widoczny, pełny ten zbiorniczek. Co do oleju, no to jest ponad stan, co prawda. Znaczy no według mnie, no to tutaj jest minimum, tutaj jest maksimum. Tak jak mówiłem, jeżdżąc poza filmem też zauważyłem, że ten silnik lubi sobie podpijać olej, także weźmy sobie jedną buteleczkę, ostatnia jaka mi została, najwyżej pojedziemy zaopatrzyć się w sklepie, może jeszcze trochę sklep zamknięty, ale też sprawdzimy bagażnik, bo ludzie mi pisali, że ten bagażnik jest ogólnie nieszczelny i często wypadają z niego jakieś rzeczy. Płyn chłodnicy, no nie wiem, no nie będę go brał, zobaczymy, jeden olej, tam 2 zł kosztuje, to tam tragedii nie ma, odpalamy. Może was zdziwić to, że gramy dzisiaj też z shifterem. Wyłączyłem sobie automatyczne sprzęgło i wszystko. To teraz weszło i zgasł. Dobra, trochę zrywem, wyjeżdżamy. Okej, ej, ale nieźle się tu jeździ. Na VR ta gra. To by było coś mocnego. Okej. No, gazu trzeba dodać dużo. Nie ma tu chyba żadnego force feedbacku. Jedyny force feedback jaki mam ustawiony, no to ten w Logitechu G-Hub. Też mam wrażenie, że jest tutaj dużo martwych stref. Na przykład teraz tak o sobie ruszam i nic się kompletnie nie dzieje w grze. Co, przejedziemy się po mapie, pozwiedzamy miejsca, w których nas nie było. Na razie jak widzicie silnik, czy tam temperatura płynu chłodniczego jest jeszcze zimna. Ciekawe czy ta buteleczka w naszym bagażniku jeszcze jest. Nie ma w tej grze kierunkowskazów, no ale dobra, pierwsze co możemy zrobić to sobie śmignąć gdzieś na Jaszczurową. Szkoda, że rozglądać się nie można, ojoj, ale tutaj to średnio działa bardzo. Przejedziemy się w stronę Jaszczurowej i zobaczymy sobie poszczególne zjazdy w miejscach, gdzie jeszcze mogło mnie nie być, bo nie wiem czemu w sumie. Nie miałem okazji, albo gra mnie tam po prostu nie poprowadziła, nie ma tam dostawy węgla, czy coś tego rodzaju. Pojeździmy sobie też w ruchu ulicznym, zobaczymy czy będzie coś ciekawego odwalał, czy my coś ciekawego w nim odwalimy, żeby na przykład skomentowali w jakiś ciekawy sposób naszą jazdę. Tak jak mówiłem, mamy w środku full fabrykę, ubrudzona decha, stara kiera, nawet nie wiem czy kierownicę da się zmienić. Wiem, że jest licznik od starszych modelów, czy tam chyba od Borewicza, czy tam w przejściówkach jakiś też był używany. I co? No tak ciekawie się tu jeździ. W Robloxie się chyba lepiej jeździ na kierownicy, mam takie wrażenie. Na razie, bo tam nie ma żadnych stref martwych, a tutaj jest bardzo duża martwa strefa. Pierwszy zjazd właśnie znajduje się gdzieś tam przed takim domkiem, który się buduje na tym dosyć stromym podjeździe, jeszcze przed serpentynami. Na samą górę na serpentynie nie będziemy wjeżdżać, bo tam jest bardzo daleko. Temperaturka jest jeszcze zimna, więc nie będziemy pałować poloneza. Audycja radiowa tam sobie leci. Ja jeszcze kaset żadnej nie wgrałem do tej gry. O, i to jest tu właśnie. Dobra, drugi bieg. Dobra, jedyneczka. Tutaj mnie nie było. I chciałbym zobaczyć co tu jest. Tylko widzę, że trzeba będzie to zrobić na jedynce. O! Ojoj, a temperatura, patrzcie. Temperatura od razu skoczyła. Jakieś 100 stopni chyba. Chociaż nie wiem jaka tam jest skala, czy to na samej górze to jest 90 czy 80, ale wygląda jakby było 100 stopni od razu. Bo nie wiem czy to dobrze, ale przed odcinkiem jeździłem, pałowałem ten silnik na tej wysokiej temperaturce i wszystko było ok, więc raczej wrócimy stąd do domu. Szczególnie, że tutaj praktycznie cały czas z górki jest. W ogóle patrzcie, tam jest jakaś droga na dole. Aha, i dojechaliśmy do końca i nic tutaj nie ma. To może dobrze, że tu wcześniej nie jeździłem. Dobra, także myślę, że warto sobie zawrócić. Promień skrętu jest tutaj dosyć dziki. Mam ręczny zaciągnięty, a dalej zjeżdżam. Dobra, miodu. Dobra, udało się w miarę szybko zawrócić. Bo chyba tego nie powiedziałem,
To, że działa mi shifter, to jest kwestia, no i że się wbija normalnie 4. bieg, to jest kwestia tylko tego, że mam zainstalowane osobne oprogramowanie, które nazywa się Girro i sami też możecie je zainstalować i wszystko jak pobrać ten program, jak go skonfigurować macie teraz w linku w karcie. Jest to właśnie osobny program, dzięki któremu możecie zagrać w praktycznie każdą grę na shifterze, bo on działa po prostu na zasadzie przybindowania 2 przycisków. Są to przyciski te, pod które macie w grze zbindowanie, wbijanie w biegu w górę i wbijanie biegu w dół. Pojedźmy sobie tutaj na remizę. Ojejku, ale tu sterowanie masakra, wam powiem. Czas reakcji tego wszystkiego jest fatalny. Jeszcze dajecie tam w programie, jak niskie chcecie mieć opóźnienia. Dodajecie swój shifter, żeby program go wykrył. Klikacie uruchom i praktycznie program robi wszystko za was. Proszę bardzo, mamy OSP. Możemy w tym miejscu zapisać grę. Tutaj jest również krzyż. Podjechałem sobie tutaj tylko czysto rekreacyjnie. O, proszę bardzo. Możemy sobie śmignąć tu. Wydaje mi się, że tędy jest po prostu zwyczajne połączenie z krajówką, ale nie było mnie tu, więc chcę się upewnić. O, to jest jakiś domek. Patrzcie, bo nie stoi tak schowanych za drzewami. Domek bez żadnego otoczenia wokół, ani płotu, ani nic. Dojeżdżamy do krajówki, okej. Ej, tutaj jest mega górka. Ja bym tutaj spróbował wycisnąć trochę więcej z tego poltka. Dobra, wciśniemy się przed Fiatem. Dobra, możemy zredukować i zobaczymy, jak tutaj można pocisnąć. Okej, mamy domek w budowie. Chyba nie ma żadnych dróg, które moglibyśmy zwiedzić. Ale no tutaj już jest pod górkę, więc nie będziemy męczyć maszyny. W drugą stronę trzeba będzie się śmignąć i zobaczymy, jaką prędkość osiągnie. Kurde, martwi mnie ta temperatura, nie? Patrzę na nią i ona, mam wrażenie, jest coraz wyżej gdzieś tam. Jestem ciekaw, ile mi jeszcze oleju zostało. Wlałem w 4 butelki, nie? I nie wiem, wydaje mi się, że wystarczy. Jeszcze próbowałem wlać motofixer, ale gra mi powiedziała, że silnik jest ok. No jak jest ok, no to jedziemy, nie? Silnik jest ogólnie na fabrycznych świecach, na fabrycznym filtrze, w sensie normalnym, niesportowym, więc powinien działać dobrze. Okej, myślę, że tutaj na dalsze serpentyny nie będziemy się ładować, albo przy bacówce zawrócimy. Właśnie możecie mi też doradzić, skąd brać takie części jak jakieś felgi, czy jakieś turbo, bo ja tak w zasadzie nie wiem. Tutaj możemy sobie oscypki kupić. No dobra, zjedźmy sobie tutaj. Ja tutaj ostatnio węgiel na live'ie dowoziłem. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj ciekawego jest do roboty. No, możemy kupić oscypki. Chyba nic ciekawego. Możemy w ogóle jakiś zamek otworzyć. Potrzebujesz wytrycha. Ej, tutaj coś jest. Ty, może tutaj są te jakieś części do poloneza. No nie wiem. Wiem, że gdzieś jest turbo. Wiem, że można zamontować turbo, bo nawet jak sobie gdzieś tam nakierujemy w komorze silnika, to jest napisane zamontuj turbo. O, jak fajnie udało mi się ruszyć tak w miarę. Dobra, proszę pana, bo ja wytrychu nie mam. Wytrych dopiero będę gdzieś tam kupował. Właśnie, no zapraszam widzów, którzy gdzieś tam mogą mnie wiedzieć. W każdy piątek o 19 około jest właśnie stream z tej gry, gdzie sobie ją poznajemy. Robimy jakieś nowe rzeczy, pracujemy i tak dalej, tuningujemy Poltka. Poltka właśnie też tam będziemy tuningować, nie spojrzałem się, wiem. Ale dobra, jest tam kłódka, wiem skąd wziąć wytrych, więc trzeba będzie tam w nocy się gdzieś zakraść. Nie rajdować mnie tutaj, bo się zaraz ciupaską pomacą. O, tego nie słyszałem jeszcze. O, to jest downhill, patrzcie jaka prosta, dobra. Teraz będzie rekord jakiś. Najwięcej ile jechałem w tej grze to było 120 smarem. 115 około bardziej. A teraz już patrzcie, mamy 140. Ja pierdzielę. 80! 180 poltkiem! Co jest? Dobra, jest rekord, kurde. Paka 80. Nieźle, oj. Oj, nierówna droga, oj, ale mnie zrzuciło pod prąd. Dobrze, że nic nie jechało, bo bym był leciutko kasowany. Ale patrzcie, daje nam się utrzymywać teraz średnią prędkość 120. Patrzcie, 120, prawie 130 km na godzinę, 4000 obrotów. Bieg 5, można powiedzieć autostradowa prędkość teraz jest. Autostradową prędkością jedziemy po krajówce. Dobra, wiecie co zrobimy? Pojedziemy sobie tutaj, zjedziemy sobie... W sumie nie wiem jak to miasto dalej się nazywa. Wiem, że to jest po prostu miasto gracza. Bo nie jest to ani Aszurowa, ani Lubcza. O, mamy boisko jakieś. Tutaj przejeżdżałem ostatnio na filmie. Tutaj jest szkoła, tutaj garaże. I pojedziemy gdzieś tam w stronę PGR-u. O, prosto. Tu jest jaka prosta. Tu można cisnąć. Dobra, tutaj sobie heblujemy powoli. O, i tam mamy drogę na
PGR. Dobra, autentycznie w tej grze nauczyłem się już ruszać, nie? Że nie muszę za dużo gazu dodawać, żeby ruszyć, ale no wiecie, też w tych starszych samochodach było tak, że to sprzęgło łapało o wiele szybciej. Oj, proszę bardzo, wjeżdżamy. O, ty, tu ktoś jeździ nawet. Ty nie sądziłem, że tak od razu wjadę i od razu taki samochód się pojawi. No, bo tu jest taka jak węższa droga generalnie. Ojoj, coś jakiś wielki lag był. Wiecie, no gierka, wydaje mi się, że gierka za 87 zł powinna mieć lekko lepszą optymalizację, nie? Bo na luzie też mój komputer spełnia te zalecane wymagania. W ogóle tutaj jest ten płot, tutaj się zapisuje na te zawody typu jakieś tam wyciskanie, jakieś rajdy i tak dalej. Tutaj zaraz gdzieś wyjedziemy koło PGR-u, ale po takich drogach naprawdę fajnie się... O! Jadę swoim pasem, je łopie, co się drzesz? Takie drogi są fajne, bo nigdy nie wiadomo, co ci wyskoczy z górki. Czy jakiś zakręt, czy co. Ale tutaj też za szybko nie wolno jechać. O, tutaj taki lekki zakręt. Tutaj jakby się szybciej jechało, to dałoby się wypaść, nie? Te górki nas tak bardzo napędzają. O, i teraz mamy kawałek prostej. Dobra, jak kończy się... O. Teraz damy trochę miodu. Można teraz w tle zapuścić wakacyjny romans. Właśnie, wakacyjny romans mógłbym sobie wgrać na kasetę. Nie byłoby raczej problemu. W ogóle teraz mi się przypomniało, śmiałem się z tego na live'ie. Teraz robimy tak naprawdę taką jazdę, jak to mechanik czasem mówi, jeździć, obserwować, nie? Że jak zacznie gdzieś tam panewka uderzać, to wtedy przejechać, on to zrobi, nie? Coś tego rodzaju. No widzicie, samochody popowodziowe. Ja się wcale nie dziwię, że on sobie żre leciutko olej. Okej, tu trzeba trochę zahamować, bo jest ostry zakręt. Tutaj smarem, poltkiem na luzie. Smarem przy tej prędkości to byśmy już byli na drzewie, a poltkiem można cisnąć. Elegancko. Teraz w ogóle wjechaliśmy do Lubczy, tam był znak. Generalnie mam zbindowane obracanie pojazdu też tutaj pod przycisk na kierownicy, ale to tak niekoniecznie działa, bo testowałem to wcześniej, gdy na pierwszej próbie nagrania odcinka wylądowałem w kanale, ale to taka bardziej ciekawostka. Okej, mamy bagna, stąd zabrałem oponki generalnie. Tak, właśnie teraz jadę na jakichś znalezionych w krzakach oponach i tak naprawdę, że on tak źle jeździ, to może być wina tych opon, a nie że ta gra po prostu ma słabe wsparcie kierownicy. No, napiszcie mi w komentarzach, czy tak jest. No i nie wiem, co z tą temperaturą. Może to wskaźnik jest zepsuty po prostu po powodzi, coś się popsuło i pokazuje zawsze nadwyżkę i tyle. Pozdrawiam. W ogóle co jest fajne w tym Polonezie, to że zegarek działa. Jak widzicie, mamy teraz 13:53 i co minutę się faktycznie zmienia. Po lewej skład budowlany i wróciliśmy tak naprawdę na krajówkę. Zaraz wyjazd z Lubczy. Możecie też mi gdzieś dać znać w komentarzu, gdzie mogą się znajdować fotele. To właśnie na tej bacówce, czy może gdzieś indziej, bo nie wiem, no. Byłem w tym domu, co tam jest na wzgórzu, też po lewej i tam były parpki tylko i fotele do sama, a może te fotele do sama da się też do portka zrobić. Dobra, ale ja w ogóle teraz się zorientowałem, że ja sobie tak przycisnąłem tu ładnie, co prawda 140, no to może nie jest jakaś niesamowita prędkość, ale no na krajówkę to już... jest dosyć dużo. I co? Myślę, że mogę uznać dzisiejszą jazdę za udaną, bo jesteśmy już tutaj na drodze szutrowej do naszego domu. Silnik nie zaczął klepać panewką gdzieś tam. Pracuje ładnie. No jedyne co mi się nie podoba to jest wskaźnik temperatury płynu chłodniczego. Ale to wiecie, świadczy tylko o tym, że ten płyn może sobie tam parować leciutko. Dobra, najedźmy sobie tutaj na kanał, żeby też nie wpaść. No i też zapomniałem o tym powiedzieć na wstępie, jak widzicie, wypolerowałem całe te OHV pastą polską premium. Generalnie chyba pasta jest nieskończona i wystarczyło na całe nadwozie. Ale zobaczymy, czy ta buteleczka oleju, którą wzięliśmy, się jeszcze trzyma. O nie, chyba wypadła faktycznie. No także bagażnik to trochę mało sensu ma. To ciekawe, gdzie ona teraz jest. Straciliśmy 2 złote. I co, jazdę samym na kierownicy chyba możemy zrobić też jako osobny odcinek. Link do Giro dam wam pewnie w komentarzu i do opisu. Ode mnie na dziś to tyle. No i cześć.